Cześć wszystkim, witajcie. Czas wypróbować motocykl Royal Enfield w podróży. Wschód naszego kraju to wiele pięknych, spokojnych, wielokulturowych miejsc. Przez wiele miesięcy w ponad 180 miejscowościach na granicy z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Wiele dróg było dostępnych wyłącznie dla mieszkańców, straży granicznej i wojska. Budowano wielki płot za jeszcze większe pieniądze. 1 lipca przestało obowiązywać rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania w tych przygranicznych miejscowościach. Nie można jedynie podchodzić do płotu na bliżej niż 200 metrów, czego nie zamierzam robić. Jadę więc na Podlasie. Opowiem o prawosławnej pustelni, o Tatarach, o miejscach mocy, durnym bagnie i gołej Zośce. Ruszajmy. To jeszcze nie Podlasie, a nadal podkarpackie. 65 km od Przemyśla, a 20 od granicy z Ukrainą. W 2007 roku Andrzej Wajda wraz ze swoją ekipą kręcił w tej cerkwi sceny do filmu Katyń. Do dzisiaj wewnątrz pozostała scenografia, wielopoziomowe drewniane prycze, na których polscy oficerowie, stłoczeni jeden obok drugiego, czekali na śmierć z rąk Sowietów. W środku świątyni są również fotosy oraz wycinki z gazet na temat filmu i wydarzeń, którymi żył wtedy Stary Dzików i cała jego okolica. Jeszcze kilkanaście lat temu zapewne kusiłoby mnie, aby zerwać kilka takich okazałych liści, wysuszyć i zostawić na czarną godzinę. Tutaj ziemia nie jest zbyt urodzajna, ale na piaskach w okolicach Moszczanicy, to jest na granicy województwa podkarpackiego i lubelskiego, tytoń udaje się znakomicie. Roztoczański Park Narodowy będzie jednym z wielu takich parków, które podczas tej podróży będę miał okazję odwiedzić lub tylko przejechać się przez jego środek. Zwalnia mnie znacznie, a otwarty kask pozwala poczuć zapachy tych chronionych borów i lasów. W takiej chwili motocykl pokazuje swoją przewagę. Jadąc klimatyzowanym samochodem pewne doznania nam umykają. Wystarczy łamaniec językowy Jana Brzechwy, aby Szczebrzeszyn zaczął być nazywany stolicą języka polskiego. Na początku sierpnia odbywa się tu festiwal, w którym najważniejsze jest słowo. Przyjeżdżają tu pisarze, naukowcy i językoznawcy. O każdej porze roku wielki 2-metrowy chrząszcz odlany z brązu przypomina nam o słynnym autorze m.in. bajek i wierszy dla dzieci. Tuż obok, za barierkami na terenie dobrze monitorowanym, stoi czyjaś radosna twórczość, udająca chyba chrząszcze. No cóż, jakie pieniądze, taka sztuka. Tuż za wsią Kulików stoi niebieska kapliczka, a za nią rozlewa się sztuczne jezioro Nielisz. Zostało utworzone na rzece Wieprz i Pór, otoczone pasem lasów iglastych robi wrażenie. Jest całkiem spore, bo jego powierzchnia zajmuje ponad 950 hektarów. Nocowałem kiedyś na marinie z drugiej strony tego zalewu. Całkiem przyjemne miejsce.
Są takie miejsca, takie krajobrazy, które przywołują wspomnienia i skojarzenia. Musiałem się zatrzymać i chwilę popatrzeć na te pagórki pełne dojrzałego zboża, a w oddali także drzewek owocowych. A może nie z krajobrazem, a z buszującym w zbożu wtedy mi się skojarzyło? Podczas podróży można posiąść bardziej lub mniej użyteczną wiedzę. Przemierzając Lubelszczyznę, mijałem wielkie uprawy, mijałem sady, ale nie kojarzyłem tych drzew. Okazało się, że w tych miejscach, jak okiem sięgnąć, rośnie leszczyna. Jeśli jesteście amatorami czekolady z orzechami, to najprawdopodobniej te orzeszki laskowe wyrosły właśnie tutaj. Tutejsze uprawy to prawie 43% upraw w naszym kraju. Trochę dalej są jeszcze sady wiśniowe i uprawy tak potrzebnego w życiu prawdziwego mężczyzny chmielu. Pora odpowiednia, więc czas też na pierwszy nocleg. Jak wspomniałem wcześniej, mam zamiar odwiedzić kilka parków narodowych. Tym razem będzie to kolonia Łowiszów w Poleskim Parku Narodowym, niecałe 400 metrów od Jeziora Wytyckiego. W tych okolicach padało przez ostatnie kilka dni, więc na miejscu biwakowym jestem zupełnie sam. Są tu wiaty, toalety, miejsce na ognisko, informacje o parku i przyrodzie. Wieczór zapowiada się spokojny. Rozbiłem namiot i ruszyłem zobaczyć okolice. Noc była spokojna, odgłosy przyrody nienachalne. Czas na pakowanie, śniadanie pod wiatą, kilka notatek i ruszam w stronę wieży widokowej na tutejszą osobliwość. Motocykl zostawiam przykładnie przed szlabanem i ścieżką przez las docieram do Durnego Bagna. Ze szczytu wieży rozpościera się widok na wielkie torfowisko. Jest cicho i można zatopić się w ten krajobraz na dłużej. Dlaczego Durne Bagno? Nazwa torfowiska ma pochodzić ponoć od bagiennej borówki, zwanej pijanicą. Roślina wydaje specyficzny zapach, który wraz z oparami bagna unosi się i powoduje zawroty głowy. Mówiono, że nie jeden tu zdurniał, więc czas na odwrót. Z takim bagnem lepiej nie igrać. Tuż za granicą parku, gdzie można legalnie wzbić się w górę, chcę jeszcze raz spojrzeć na Jezioro Wytyckie. W środku sezonu w Białej Podlaskiej informacja dla turystów otworem nie stoi. Rzucę więc wzrokiem na Plac Wolności, pokręcę się kilkoma uliczkami i jadę sobie dalej. Jadąc drogą 811, jak się okazuje, przecinam Mazowieckie. W sumie będzie to relacja z 4 województw. Całkiem nieźle, choć okrążając Polskę małą Yamahą o pojemności 125, tych obszarów podległych wojewodom było więcej. Teraz to już województwo podlaskie pełną gębą, a w zasadzie za chwilę takie będzie. Robię małe zapasy u prawdziwych rolników. To wszystko pochodzi z ich przydomowych sadów i ogródków. Gwarancja jakości i smaku, mam taką nadzieję. Pół kilo czereśni, czosnek i cebula, czyli na słodko i coś do kolacji.
Przekraczam rzekę Bug starym kratownicowym mostem i obieram kierunek na miejsce wyjątkowe dla prawosławnych pielgrzymów. Miejsce, w którym wieki temu powstrzymano zarazę, epidemię cholery, która szalała ponad 300 lat temu na terenach Podlasia. Pewien starzec we śnie otrzymał znak. Ratunek można znaleźć na pobliskim wzgórzu. Wraz z ludźmi udał się w to miejsce, a wszyscy nieśli ze sobą krzyże. Było tam źródło, z którego pili wodę i obmywali swoje ciała. Według kroniki tutejszej parafii ratunek od choroby znalazło wówczas prawie 10 000 ludzi. Zbudowano w tym miejscu małą drewnianą kapliczkę, a pielgrzymi od setek lat przynoszą ze sobą krzyże, setki krzyży. Widziałem nawet krzyż wiernych posługujących się językiem Esperanto. Saluton qui estas via nomo, miestas Gregores survoje, znaczy się w drodze. W szkole średniej miałem profesora, który był fanem tego sztucznego języka i zostało mi parę zwrotów w głowie. Do rzeczy. Z góry widać, jak Święta Góra i mała kapliczka stała się z czasem murowaną i została otoczona budynkami do obsługi pielgrzymów. Od czasów średniowiecza do dzisiaj robi się na tym małe lub większe interesy. Mimo to pobyt w tym miejscu zapada w pamięć. Tuż przed Białowieżą skręcam prosto w naszą puszczę. Miejsca mocy to miejsca o bardzo dużym nagromadzeniu pozytywnych ładunków, które korzystnie wpływają na nasz organizm. Przebywając w nich znacznie lepiej czujemy się, szybciej wypoczywamy, łatwiej regenerują się nasze siły witalne. Miejsce to było prawdopodobnie ośrodkiem kultu pradawnych Słowian lub innych ludów pogańskich. Prasłowianie oddawali cześć zwierzętom, roślinom, ziemi, skałom i zjawiskom przyrodniczym. Wiedzieli, że są częścią przyrody, z którą trzeba się liczyć. Są tu głazy różnej wielkości i kształtu otoczone przedziwnie uformowanymi drzewami, często wielopniowymi i pozrastanymi ze sobą dębami, sosnami, świerkami, trochę jak czarodziejski ogród czy mroczny las. Mówi się, że osoby wrażliwe, które staną w odpowiednim punkcie, mogą odczuwać całą gamę subtelnych wibracji. Ja już po chwili czułem się jak po mocnej kawie, a różne myśli kotłowały mi się w głowie. Jest tu też kilka drewnianych słupów, a na nich m.in. sentencja: jeżeli przyszedłeś tu po mądrość i wiedzę, pytaj, a będą ci odpowiadać. Zapewne te kamienie. W Białowieży, zanim zamelduję się na kempingu i zanim zacznie padać, a zacznie to bardziej niż pewne, odwiedzam kilka miejsc. Cerkiew Świętego Mikołaja, której fundatorem był ostatni car Rosji. Słynny park pałacowy, a w nim kilka ciekawych zabytków. Dworek gubernatora Grodzieńskiego wygląda jak wyjęty z rosyjskiej bajki, który zarazem jest najstarszym budynkiem znajdującym się w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Stoi tu już od 177 lat. Są też żubry z dziurą w tułowiu, a nad stawami dobrze zamaskowani wędkarze i parę innych atrakcji. Przy ulicy Kolejowej warto zajrzeć do stylowej drewnianej stacji Białowieża Pałac, powstałej na potrzeby rezydencji carskiej dla Aleksandra III, który przyjeżdżał tu na polowania. Na dawnym peronie urządzono park wiedzy i ścieżkę dydaktyczną. Według mnie warto zobaczyć te wszystkie archiwalne fotosy. Na miłym kempingu u Michała, zanim na dobre się rozpadało, spędzam wieczór w towarzystwie Ali i Arka, którzy mówią świetnie po kaszubsku. Opowiadali o swojej podróży wielkim, mocnym samochodem z napędem 4x4 w języku dla mnie zrozumiałym, o swojej podróży do Albanii, Serbii i węgierskim Balatonie. Okazało się też, że jutro wybierają się w moje strony, a ja w ich kierunku. Zaczynam wierzyć, że podróż motocyklowa bez deszczu to nie dla mnie. Rano Ala z Arkiem ruszają na Roztocze, a ja czekam, aż mój namiot przestanie przypominać mokrą ścierkę i ruszam w drogę oglądać zwierzęta.
Rezerwat pokazowy żubrów to nie był najlepszy pomysł. Oczywiście to moje subiektywne zdanie. Było po deszczu, ryś siedział bez ruchu i patrzył gdzieś przed siebie, być może marząc o wolności. Żbik chował się za klatkę, wilki biegały tam i z powrotem niczym więźniowie na spacerniaku. Brudny łoś leżał na ziemi przy paśniku. Jedynie dziki wydawały się na szczęśliwsze, ryjąc energicznie w błocie. Król tej puszczy na zamkniętym wybiegu wyglądał jak pozbawiony królestwa. Żubroń, czyli mieszaniec międzygatunkowy żubra i bydła domowego, niczym antyczny minotaur, robił wrażenie swoją potęgą. Ważył na pewno ponad tonę. Koniki polskie podobały się dzieciakom, bo niewielkie i sympatyczne. Nie jestem zwolennikiem zwierząt w cyrkach, a takie miejsca wywołują u mnie mieszane uczucia. Że dwie tarcze, raz na jedno naciska, raz na drugą. I jedynka z trójką na jednym tym chodzi, sprzęgle, a dwójka, czwórka na drugim sprzęgle. Stawy się tego. Ale pięknie. W Hajnówce może nie udało mi się przejechać kolejką wąskotorową, ale dzięki uprzejmości pana motorniczego wysłuchałem kilku ciekawych historii. Piaskową drogą, omijając co chwilę wielkie kałuże, docieram do skitu w Ordynkach. W otoczeniu rozlewisk do rzecza Narwi, wśród bagiennych wzgórz, znajduje się pustelnia ojca Gabriela. Było to miejsce, w którym wspomniany archimandryta Gabriel szukał spokoju, mimo to nigdy nie był tu samotny. Niektórzy przyjeżdżali po porady dotyczące leczenia ziołami, a inni po prostu po to, aby zobaczyć to niezwykłe miejsce. Szeptuchy na Podlasiu to stara historia. To kobiety, a także mężczyźni, którzy mają moc uzdrawiania modlitwą i ziołami. Ludzie wierzyli, że ojciec Gabriel miał tej mocy najwięcej, a każdego, kto tu przybył, witał szczerym uśmiechem i dobrą energią. Zmarł 4 lata temu, a jego skit zmienił się już chyba bezpowrotnie. W tym miejscu nie czuje się już samotności i jak na kiepską pogodę kręci się tu wielu turystów, stoją stalowe kontenery, zamaskowane delikatnie drewnianym gankiem w stylu tutejszym. Domyślam się, że zimą i wiosną nadal można poczuć się tu jak w odległej pustelni. Skit położony jest z dala od wiosek. Wokół niego są jedynie szerokie łąki, rozlewiska Narwi i dalej lasy, które ciągną się aż do Białorusi. Miejsce niesamowite. Puchły, Soce, Trześcianka. Można powiedzieć, że to Trójwieś, czyli kraina otwartych okiennic. 3 miejscowości położone w Dolinie Narwi, niedaleko od Hajnówki, a w nich bogato zdobione drewniane domy, niespotykane w żadnej innej części kraju. Te kolorowe okiennice widziałem kiedyś na Syberii i w Białorusi. Tutaj są pamiątką po dawnym rosyjskim osadnictwie. Można czasem zobaczyć jeszcze żurawie przy studniach. Informacja dla najmłodszych to taka drewniana dźwignia do wyciągania wiadra z wodą. Osobiście lubię ławeczki przed płotem czy ogrodzeniem. Taki podlaski monitoring. Parafialna cerkiew prawosławna w Puchłach wpisuje się idealnie w klimat krainy okiennic. Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi sprzed ponad 440 laty. Łatwo tu nie miała. Raz zniszczył ją huragan, odbudowana spłonęła, ponownie odbudowana z czasem zwiększała swoje rozmiary. Dziś ta błękitna cerkiew skrywa się pośród okazałych drzew.
Na kolejny nocleg wybieram się nad zalew Siemianówka, licząc na poprawę pogody. Plażing i leżing. Gdy dotarłem w końcu na miejsce, czyli na kemping Bondary, w pośpiechu rozbijałem namiot. Miało być lepiej, a wyszło jak poprzednio. Pamiętacie? Już to kiedyś powtarzałem. Podróż motocyklowa jest tak dobra, jak dobra jest pogoda. Już dzisiaj usłyszałem, że nie ma złej pogody, są tylko nieubrani ludzie, źle ubrani ludzie. Wystarczy tych złotych myśli. Lało całą noc, na szczęście po 8 rano przestało. Idę sprawdzić ciepłotę wody w zalewie. Nie powiem, było dosyć rzeźko. Z dużej wieży widokowej wypatruję poprawy pogody, ale cienko to widzę. W słoneczny dzień musi być tu sporo ludzi, bo miejsce atrakcyjne. Wrzucam szybkie, skromne śniadanko i ruszam przed siebie. Nasza wieś Kruszjany liczy 30 rodzin, 100 osób. We wsi większość to prawosławni katolicy, Tatar mieszka 8 rodzin na stałe. Ale będzie utrzymuje muzułmańska gmina, to jest ponad 100 Tatarów. Z tej się pochodzą, ale mieszka w Białymstoku. Niektórzy mają domki letniskowe po dziadkach. We wsi żyjemy w zgodzie, ale mamy jeden problem. Są we wsi święta prawosławne, katolickie, muzułmańskie, nie ma kiedy pracować. Kazanie jest po polsku, modlimy się po arabsku. Tatar z krwi i kości Dżemil Gębicki, który opiekuje się meczetem w Kruszynianach, potrafi barwnie i bez końca opowiadać o historii swojego ludu. Tatarzy pojawili się na ziemiach Polski już kilkaset lat temu, a wszystko za sprawą króla Jana III Sobieskiego. To on nadał Tatarom Kruszyniany oraz pobliskie wsie. Była to zapłata za niezapłacony żołd armii tatarskiej. Od tej pory wiernie służyli Rzeczpospolitej. W języku tatarskim młodzieniec to ułan. Polskie oddziały konne były tworzone na wzór ułański. Dżemil, jak przystało na spadkobiercę wielowiekowej tradycji, jeździ w stylu klasycznym na motocyklu. Turyści musieli poczekać, bo mój klasyk wpadł mu w oko. Rozumiecie. W pobliżu meczetu oglądam muzułmański cmentarz, który przed chwilą widzieliście, oraz odwiedzam Centrum Kultury Muzułmańskiej. Można zajrzeć do jurty, aby przekonać się, jak kiedyś wygodnie mieszkali Tatarzy. W podobnej jurcie nocowałem kiedyś na Syberii. Na schodach przed wejściem do centrum stoi pruska baba, która tak naprawdę zawsze przedstawiała faceta, a ta na dodatek Tatara. Zupełne pomieszanie stylów i epok, ale dość zabawne. Wewnątrz muzeum można zobaczyć ciekawą wystawę poświęconą życiu Tatarów oraz ich obecności w Wojsku Polskim. Dzielnie walczyli za Rzeczpospolitą na wielu frontach. W barze obok można spróbować potraw tej kuchni. Zamawiam listkowiec tatarski, czyli wielowarstwowy makowiec z rodzynkami, podawany obowiązkowo na ciepło. Razem z białą kawą smakują orientem. Na szlaku tatarskim Kruszyniany to nie jedyny meczet. Choć nieco mniejszy i w innym kolorze, ale również drewniany, jest w Bochonikach. Po tej świątyni turystów oprowadza pani Eugenia. Widać można. Tutejsza tatarska wspólnota liczy zaledwie kilka rodzin. Pani Eugenia odpowiadała chętnie na wszystkie, choć czasem naiwne pytania turystów. Ja zapytałem się o Mekkę, czy już tam była, a jeśli nie, czy się tam wybiera. Usłyszałem, że ma już swoje lata i pustynne warunki to nie dla niej. Pobliska kopalnia piasku w upalne dni serwuje mieszkańcom doznania rodem z Arabii. Nie ma czym oddychać. Pojawiły się pierwsze oznaki optymizmu. To ta niebieska dziura na niebie.
Czyżby dzisiaj miało wyjść słońce? Z każdym kilometrem moje dobre samopoczucie wraca, a Royal jedzie jakby żwawiej. Znacie jednoczłonowe nazwy polskich miejscowości dłuższe niż ta? Dubasiewszczyzna, a w pobliżu Laudańszczyzna, Wroczyńszczyzna, Kirejewszczyzna, Osmołowszczyzna. Można śmiało zapraszać tu obcokrajowców z zachodu, niech sobie poczytają. Niby to współczesne Kresy Wschodnie, bory, lasy i puszcze, a jak się okazuje w Suchowoli jest samo centrum Europy. Kartograf króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Szymon Antoni Sobie-Krajski, prawie 250 lat temu wyznaczył geograficzny środek Europy właśnie tutaj. Jest to miejsce przecięcia linii poprowadzonych z najbardziej wysuniętych na wschód, zachód, północ i południe punktów naszego kontynentu. Jesteśmy Europejczykami z dziada pradziada i nikt tego nie zmieni. Augustów i wszystkie te jeziora wokół niego to był bardzo dobry pomysł na dzisiejsze popołudnie. Pogoda w końcu zmieniła się na wakacyjną. Mogłem odpiąć podpinkę w motocyklowej kurtce, a przeciwdeszczową schować na dno sakwy. Do szczęścia niewiele potrzeba, czasem wystarczy odrobina słońca. Wszystkich turystów przegnały kilkudniowe deszcze i mało wczasowa temperatura. Na kempingu Zdrowa Zośka jestem jedynym letnikiem. Namiot mogłem ustawić sobie w najbardziej widokowym jego miejscu. Na całym świecie ludzie robią sobie zdjęcia z widokiem z namiotu, zwane tent view. Mój widok jest prosto na augustowską Rozpudę. Czego chcieć więcej? Kemping Zdrowa Zośka, na którym zostaje na noc, swą nazwę odziedziczył po miejscu, w którym się znajduje, a w zasadzie po pewnej owianej wieloma legendami kobiecie. Jest nią Goła Zośka. Jej posąg widoczny jest z wody i często podpływają tu łodzie i małe wycieczkowe statki. Jedna z legend mówi: Goła Zośka to dziewczyna z ludu, która w noc świętojańską puszczała wianek na dobrą wróżbę miłosną. Gdy ten utknął w sitowiu, weszła do wody, by go pchnąć jak najdalej i wtedy utonęła. W innej opowieści Zośka jest markietanką ciągnącą na wschód za armią Napoleona. Posądzona przez Francuzów o podwójne szpiegostwo, traci życie z ich rąk w dramatycznych okolicznościach na tym cyplu. Goła Zośka przetrwała w wielu legendach, stając się atrakcją turystyczną, gdy w roku 2015 odsłonięto jej posąg wykonany z piaskowca. Augustowska Rozpuda, położona wśród dziewiczej, nienaruszonej przyrody, to dobre miejsce na odpoczynek z dala od zgiełku. Można znaleźć tu wymarzony spokój. Jest tu nawet miejsce kulturalnych spotkań, w których bywają ludzie, których kultura... nie psuje sobie i państwa nastroju. Kończąc wieczór ogniskiem i wege kiełbaskami, wiem, że jutro czeka mnie słoneczny dzień. Za mną kilka dni podróży. Z Przemyśla do Augustowa przez Roztocze, Poleski Park Narodowy, Grabarkę, Białowieżę, Skid w Ordynkach, Kruszyniany, przez samo geograficzne centrum Europy. Razem to prawie 800 kilometrów w deszczu i w pogodzie. Jeśli wytrwaliście ze mną w tej podróży, jestem z was dumny, bo w wersji filmowej trwała aż pół godziny. Na drugą, być może krótszą część zapraszam za jakiś czas. Jak zwykle czekam na wasze komentarze, na które zawsze staram się odpisywać.
Wiem, że wiele miejsc pominąłem lub potraktowałem pobieżnie. Zawsze liczę na to, że kiedyś tam wrócę i przyjrzę się dokładniej. Dziękuję za wspólną włóczęgę i polecam się na przyszłość. Grzegorz.